więc ten materiał powstaje trochę z frustracji. Ostatnio podjąłem taką decyzję, że chcę produkować znacznie więcej treści na mój kanał YouTube'owy. Kosztuje to znacznie więcej czasu, pracy i zaangażowania, więc po rozmowie z zespołem Viral Media uznaliśmy, że przydałby się dodatkowy montażysta do niektórych materiałów. Postanowiłem więc zrobić rekrutację. Ten materiał może być przydatny dla dwóch grup osób. Po pierwsze dla osób, które szukają kontraktorów, dla tych, którzy prowadzą swoje firmy i szukają pracowników, no i bezpośrednio dla montażystów wideo, jak tego nie robić. Partnerem kanału jest Hostinger. Bezpieczny i tani hosting dla Twojej strony. Jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć. Ja nazywam się Michał Barczak i nieprzerwanie od 2009 roku uczę ludzi, jak znaleźć legalną pracę przez internet. Od niedawna rozwijam ten kanał na YouTubie, a z tego co zauważyłem, ponad 70% osób, które ogląda moje treści, nie zostawiło jeszcze subskrypcji, więc będę Ci wdzięczny za tą subskrypcję. No dobra, przejdźmy do konkretów. Mój sposób rekrutacji właściwie każdego możliwego pracownika polega na tym, że totalnie nie interesuje mnie jego CV. Szukam ludzi, którzy nie będą moimi pracownikami etatowymi, a raczej moimi kontraktorami, czyli freelancerami, których wzywam w momencie, kiedy ich potrzebuję. Niczym Supermanów, czy Batmanów, czy cokolwiek tam innego jest potrzebne, superbohaterów, którzy jak przychodzi potrzeba, to są gotowi dla mnie działać. W związku z tym rzadko kiedy szukam po prostu na portalach typu OLX czy innych tego typu serwisach, a raczej przygotowuję bardzo dedykowaną ofertę, którą celuję tylko i wyłącznie do freelancerów. W praktyce zamiast prosić o CV i jakieś nieokreślone rzeczy, staram się ten proces bardzo dobrze ustandaryzować. Próbując poznać też trochę człowieka, tego, kto jest po drugiej stronie, czy nadajemy na podobnych falach już na tym pierwszym kroku. Etap rekrutacji zawsze podzielony jest na 3, może 2 podstawowe elementy, właściwie 3. Etap pierwszy to zebranie informacji do ankiety albo formularza. Jest tam kilkanaście pytań, które mają na celu pomóc mi poznać daną osobę, zobaczyć, co ona dokładnie robi, sprawdzić, czy w jakiś sposób nam tam po prostu klika. Zobacz teraz na mój ekran, a ja Ci po prostu teraz tą ankietę pokażę. Tak wygląda ankieta, kiedy szukaliśmy montażysty do mojego kanału i zaczęliśmy od takich oczywistych informacji, jak imię, nazwisko, numer telefonu, ilość doświadczenia, wycenę za tego typu materiał, rolkę za social media, a następnie kilka konkretnych pytań. Na przykład, kim jest freelancer, z jakich narzędzi korzystasz, żeby pracować bardziej efektywnie oraz pytanie o portfolio. I to był największy element frustracji, o czym za chwilę pokażę na nowych przykładach, no i oczywiście sposób rozliczania oraz akceptacja wszystkich przepisów RODO. Zwróć uwagę, że ten poziom rekrutacji już na start pozwala mi dokonać takiej pierwszej selekcji. No bo jeśli ktoś na moje pytanie, który twórca YouTube'owy inspiruje Cię najbardziej, nie napisał nic albo napisał jakąś jedną randomową osobę, to wiem, że już na tym poziomie nam nie kliknie, bo ja szukam osób proaktywnych, ciekawych, tych, które są w stanie się zaangażować. I to naprawdę nie chodzi mi teraz o wykonywanie pracy za darmo, za jakieś zrobienie dokumentu do portfolio, a absolutnie nie o to chodzi. Szukam ludzi, którzy poświęcą na to, no ile? 7 minut, może 8 minut na wypełnienie tego formularza, a dzięki temu wiem, że są osoby zaangażowane. Jak widzisz, 71 osób zostawiło odpowiedzi. Już na start byłem w stanie z tego wyselekcjonować, że praktycznie połowa nie nada się do naszej formy współpracy. Tak naprawdę z tych 70 udało mi się wybrać 7 osób, z którymi skontaktuję się w następnym etapie, aby zaproponować im wykonanie już konkretnego materiału dla mnie, na potrzeby mojego kanału, ale w sposób płatny. To jest drugi etap rekrutacji, czyli do tych 6 lub 7 osób, w zależności od tego, jak będzie ich tam dostępność w kalendarzu, po prostu się odezwę i zlecam im wykonanie konkretnego zadania. Montaż jednego filmu, postawce, którą sobie zażądali, czy wystawkę, w jakich mają oni cennikach. Etap trzeci to oczywiście wybór tej jednej konkretnej osoby, która będzie z nami współpracowała, albo 2 dochodzących montażystów. Zobaczymy. Ale chcę Ci pokazać zaplecze tej rekrutacji, a dokładnie rzecz ujmując, co się działo, kiedy ludzie odpowiadali na te pytania. Tak jak Ci mówiłem, niektórzy odpowiadali bardzo szybko, dosłownie jednym zdaniem. Każdy projekt jest wyzwaniem. Na pytanie, co jest dla Ciebie najważniejszym wyzwaniem, czy co było Twoim najważniejszym wyzwaniem. Stawki zupełnie odjechane, często bez żadnego konkretnego argumentu. Montaż jednego filmu na YouTube'a, takiego jak teraz oglądasz, według tych wycen między 150 zł, a nawet 3500 zł. Bardzo trudno jest to do tego odnieść. No ale ponieważ mówimy o branży artystycznej, czyli o branży, która wymaga pewnego wkładu artystycznego, to muszę tak naprawdę na tej podstawie odwołać się do tego, czy dana osoba potrafi robić rzeczy w sposób estetyczny i które w bardzo bezpośredni sposób odpowiadają na moje potrzeby. Podkreślałem wielokrotnie w opisie każdego ogłoszenia, które wrzucam na Rocket Jobs, na grupy na Facebooku, że szukam osoby, która ma doświadczenie w montażu treści biznesowych, takich jak mój kanał YouTube'owy, z podaniem kilku konkretnych przykładów. Tymczasem portfolio. Oj, Kusiu. Oto kilka przykładów. Portfolio numer 1, WeTransfer. Okazało się, że w momencie, kiedy usiadłem do weryfikacji portfolio tych freelancerów, to ten transfer już wygasł i już nie mogłem tego materiału obejrzeć.
Nie mam pojęcia dlaczego. Ktoś uznaje, że wrzucenie plików na WeTransfer z funkcją pobrania będzie najlepszym sposobem pokazywania swojego portfolio. To naprawdę kiepski pomysł i po prostu w ten sposób nie rób. Kolejny przykład to wrzucenie jakiegoś trochę randomowego linka do jakiegoś postu na Facebooku. Ten post nie jest podpisany, jest na profilu jakiejś centrum grzewczego Install House. Nie ma za bardzo zasięgu, nie ma za bardzo komentarzy, trochę nie wiadomo, co w tym materiale jest. I to był jedyny link podany jako portfolio w tym konkretnym materiale, w którym zupełnie w żaden sposób nie jestem w stanie się odbić. To nie jest materiał, którym ja się zajmuję, to zupełnie coś innego, więc ponownie na tej podstawie bardzo trudno jest mi ocenić, czy ktoś potrafi robić tego typu treści. Inne przykłady budowania portfolio, które się zdarzały, to na przykład udostępnienie plików na Adobe. I to już nie jest najgorsze, ale akurat ten przykład, Anita, wybacz, to po prostu nie jest ładne, to po prostu trudno jest do tego się odnieść, to jest za duże, to jest koślawe, tutaj nic się po prostu nie zgadza w tym portfolio, chociaż same treści już jak najbardziej były ciekawe i na tej podstawie byłem w stanie zobaczyć te treści, ale no właśnie, okazywało się, że w tym konkretnym przypadku wiele z techników było pozrywanych, albo one po prostu nie działały, albo przekierowały do innych miejsc i to powodowało dużo frustracji. Najczęstszym, albo jednym z najczęściej wybranych sposobów, również dla mnie stosunkowo niejasnych, jest skorzystanie z Google Drive. Google Drive, czyli wrzucam Ci randomowe pliki do folderu, weź sobie je przejrzyj i zobacz, czy one Ci pasują. Znowu, trudno mi się do nich odnieść. Trudno zrozumieć, co autor miał na myśli. Albo są to po prostu pliki w Google Docs z linkami. No, mówimy o elementach artystycznych, mówimy o czymś, co ma być ładne. I chociaż w tym konkretnym materiale może mógłbym znaleźć materiały, które były ciekawe i one były całkiem nie to znowu sposób prezentacji takiego portfolio jest po prostu nieciekawy, nieestetyczny. Da się to zrobić znacznie lepiej. Niektóre osoby, tak jak wspomniałem, to po prostu wrzucone CV-ki, w trakcie którego są linki, ale niestety też zdarzało się regularnie, że są to linki pozrywane. Ponadto ponownie w przypadku tego portfolio, ale też wiele bardzo podobnych, sprawiają one wrażenie trochę przeterminowanych, maj 2024, ale też zupełnie nie oddają tego, czym ja się zajmuję. Jeśli ktoś zajmuje się na przykład montażem, color gradingiem, czy nawet produkcją materiałów, na przykład z eventów, czy koncertów, czy innych tego typu rzeczy, to fajnie, ale bardzo jest trudno mi się w tym odbić, bo ja nie robię teledysków, ja nie robię etiud artystycznych, ja nie robię filmów tego typu, więc bardzo trudno było mi zrozumieć, czy ten ktoś będzie w stanie wyprodukować treści, których ja tak naprawdę potrzebuję. Inne przykłady to linki bezpośrednio do filmów na YouTubie i chociaż niektóre z tych materiałów były naprawdę ciekawe, ten materiał był ciekawy, to równocześnie, to jest właśnie etiuda artystyczna, to jest jakiś materiał ciekawy, zmontowany, fajnie pokolorowany. Jako osoba, która wywodzi się ze świata foto-wideo, bardzo doceniam, ale równocześnie, ja nie robię takich treści, więc nie wiem, czy ta osoba będzie w stanie zrobić na przykład ciekawe animacje, które powinny w moich materiałach się pojawiać. Kolejne portfolia, które otrzymałem, to różnego rodzaju serwisy, które pozwalają budować strony internetowe na jakichś automatach czy bezpłatnych narzędziach. I tutaj ponownie mamy przykład całkiem najgorszego portfolio, całkiem ciekawego, minimalistyczna strona, ale ten wielki baner, że ta strona została zbudowana na darmowym Wixie, przecież wystarczyłoby dołożyć kilka złotych, żeby mieć swoją własną domenę i wyglądało to dużo bardziej profesjonalnie. Nie chcę narzekać, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, jak można zrobić ciekawe portfolio w bardzo prosty sposób. Inny przykład to właśnie wrzucanie jakiejś aplikacji. To jest jedna z takich lepszych stron, którą otrzymałem. Szkoda tylko, że jest ona na domenie darmowej Framera. Wystarczyłoby naprawdę 9 zł rocznie, żeby mieć swoją własną domenę i nie miałbym się do czego przyczepić. Może w tym konkretnym przypadku przyczepiłbym się do tego, że mówimy w języku polskim, jest to polskie portfolio, a strona jest wyłącznie tłumaczona na język angielski, ale byłbym w stanie to zrozumieć, zakładając, że ta osoba ma target głównie za granicę, nie skupia się na języku polskim. Spoko, może też tak być. Jestem w stanie ten materiał obejrzeć i do niego odnieść. Super fajnie, że są konkretne referencje od konkretnych osób, które wymieniają konkretną osobę jako autora tych materiałów, więc jestem w stanie uwierzyć, że one są prawdziwe. Jest też świetna funkcja możliwości umówienia calla, jakiegoś takiego pierwszego spotkania. Jest jasna informacja, czym ta osoba się zajmuje. To byłoby prawie bardzo dobre portfolio, gdyby nie ta jedna mała rzecz, czyli brak własnej domeny i takiej własnej personalizacji. Kolejne dwa portfolia, które zwróciły moją uwagę, to na przykład to portfolio. I zwróć uwagę, że ono jest nie najgorsze, ale przez to, że jest to zrobione na darmowej stronie Canvy, to ta strona jest bardzo przeciążona, bardzo trudno ją uruchomić. Bardzo trudno jest tutaj zobaczyć, jak ta strona działa prawidłowo. Jak widzisz, ona się zawiesza nawet w trakcie jej przewijania. To też przez to, że tutaj jest autoplay, czyli filmy uruchamiają się automatycznie. I wizualnie jest całkiem fajnie, ale znowu, dołożenie kilku złotych, byłaby własna domena, byłoby to fajne i funkcjonalne. Brakuje też formularza kontaktowego, takiego wygodnego. Jasne, Canva jest super, ale da się zrobić to znacznie lepiej. I ostatni przykład, to ponownie strona internetowa na subdomenie portalu do tworzenia portfolio.
Tutaj nie będę się uszczepiał. Fajna strona, minimalistyczna. Trochę brakuje tego znowu kontekstu w moim przypadku, ale rozumiem, że jest to jakaś strona firmowa. Ostatni przykład, co też się zdarzało, to po prostu link do jakiegoś profilu, w trakcie którego znowu bardzo trudno jest się do tego odnieść, czym ta osoba się zajmuje, jakie robi treści i czy ja będę w stanie w jakikolwiek sposób do tego się odnieść. No dobrze, jak więc to zrobić dobrze? No, rozwiązanie jest bardzo proste. Możesz skorzystać z różnego rodzaju hostingów, które dzisiaj kosztują naprawdę niewielkie pieniądze. Pomyśl, nawet jeżeli kosztowałoby to 500 zł rocznie, domena plus utrzymanie strony internetowej, to dobrze zrobiona strona internetowa, która buduje zaufanie, nad którą masz pełną kontrolę, która wygląda profesjonalnie, w bardzo łatwy sposób powoduje, że ktoś nabiera do ciebie zaufania. Mówi się o tym, że pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. I to prawda, ponieważ te pierwsze zetknięcie z danymi treściami, z tym, kto co robi, no, jest decydujące o tym, czy ja chcę współpracować. Często po kilkunastu sekundach takiego materiału ja już byłem w stanie podjąć decyzję, że to po prostu nie jest osoba, z którą ja chcę współpracować, chociażby dlatego, że nie poświęciła czasu, żeby odpowiedzieć na moje pytania, które z jakiegoś powodu tam się znalazły, albo wrzuca treści, które są zupełnie nie odpowiadające temu, czym ja się zajmuję. A wystarczyłoby znaleźć ten jeden dodatkowy materiał, jeden konkretny link, czy 2 dodatkowe linki z materiałów, które oddają to, czym ja się zajmuję, czyli tworzeniem biznesowych treści na YouTube. Przerywamy nadawanie programu. Mam specjalne, ważne ogłoszenie, a to jest blog sponsorowany. Partnerem mojego bloga jest Hostinger. I w miesiącu listopadzie, ze względu na Black Friday, Hostinger przygotował masę ciekawych promocji. Ich najpopularniejsze plany, chociaż biznesplan dla stron opartych na WordPressie lub na edytorze stron internetowych w sposób wizualny, są znacznie przecenione. To naprawdę wyjątkowy czas, w trakcie którego można złapać bardzo fajny hosting w bardzo niewielkich pieniądzach. Oczywiście wszystkie informacje są poniżej w opisie tego materiału. Jeżeli masz ochotę, to jest idealny moment, aby zacząć i zbudować swoją pierwszą stronę na Hostingerze. Ja również regularnie tworzę dedykowane landing page dla moich usług. Właściwie tego typu strony internetowe zawsze buduję z AI. Jedną z takich prostych przykładów jest moja strona AI Captain, na której oferuję moją usługę KAO, czyli C-levelowy dyrektor do spraw agentów. Wdrażam i optymalizuję automatyzację procesów biznesowych w firmach. Ta strona internetowa powstała całkowicie przy wsparciu sztucznej inteligencji. Jest oczywiście na hostingu Hostingera i dzięki temu, że w Hostingerze, kiedy wykupisz chociażby najpopularniejszy plan biznes, który teraz możesz zobaczyć na ekranie, to oni w ramach tej opłaty miesięcznej, mniej niż 13 zł miesięcznie w tym przypadku, dają Ci możliwość utworzenia nawet 50 stron, czyli 50 różnych stron internetowych w ramach tej jednej opłaty. To naprawdę niewielka kwota, a dzięki temu, że mam taką możliwość, to na moim hostingu stawiam wiele różnych stron, często dedykowanych do konkretnych usług. Taka jak wspomniana już wcześniej AI Captain, która w ten sposób umożliwia mi sprzedawanie jednej konkretnej usługi do jednego konkretnego biznesu. I bardzo ważne, aplikacja, która kosztuje $29 jednorazowo, czyli Tidycal, i umożliwia bardzo łatwe umiejscowienie na swojej stronie internetowej takiego kalendarza z możliwością umówienia się na konkretną godzinę. To niesamowicie funkcjonalna sprawa. Dlaczego? No bo to przypomina sytuację, w której klient przychodzi o pomoc do mnie, umawiając się na spotkanie niczym do lekarza, na konkretną godzinę, na konkretną dobę, na konkretną datę i to powoduje naprawdę ogromne zaufanie. Ci klienci przychodzą do mnie po pomoc. Zmienia się trochę ta optyka współpracy. W moim panelu, jak widzisz, już jest całkiem sporo różnego rodzaju stron internetowych. Mam kilka hostingów, klikamy dodaj stronę i wybieramy sobie kreator stron Hostinger. Zostaniemy przeniesieni do takiego wizualnego edytora strony internetowej, czyli nie musisz posiadać żadnej zdolności czy wiedzy o programowaniu, a stworzysz bardzo ładne portfolio. No i teraz to, co musimy zrobić, to opisać, jak ta nasza strona ma działać, czy jakie elementy chcemy tutaj wymienić. Zwróć też uwagę, że na dole masz taką stopkę jak gotowe szablony, więc mógłbyś zobaczyć, jak takie strony mogą wyglądać i po prostu w bardzo przystępny sposób sobie je edytować. Mamy nawet specjalną kategorię portfolio i są tutaj naprawdę bardzo ciekawe, działające strony internetowe, które wyglądają naprawdę bardzo dobrze. No ale my teraz pozwolimy sztucznej inteligencji działać dla nas, więc klikam po prostu stwórz stronę, no i czekamy teraz kilkanaście sekund. No i w trybie rzeczywistym widzimy już, jak ta nasza strona wygląda. Mamy tutaj faktycznie te rzeczy, które mnie interesowały, czyli podział na doświadczenie, na zakładkę o mnie, na usługi graficzne. Wszystko wygląda całkiem dobrze. Wybierzemy sobie jeszcze trochę inne kolory i klikamy kontynuuj. To, co teraz bardzo fajne, jest to, że w obrębie tego buildera tak naprawdę wszystko dzieje się w sposób wizualny. To znaczy nie musimy mieć wiedzy o tym, jak programować, żeby na przykład sobie spowodować, żeby to główne menu było trochę większe, mniejsze. Bez żadnej znajomości kodu można tutaj sobie krok po kroku zrobić. Jest też kilka istotnych kwestii, jak na przykład możemy tutaj dodać sobie sekcję
wybrać z sekcji formularz kontaktowy. Mamy od razu kilka przykładów tego, jak takie strony mogą wyglądać. Ja wybiorę sobie ten ostatni. No i oczywiście teraz mamy od razu formularz kontaktowy do kontaktowania się z nami. To, co możemy tutaj zrobić, to kliknij edytuj formularz. No i oczywiście na tej podstawie pozmieniać sobie wszystkie elementy. To, co jest już tutaj też niesamowite, to to, że w tym momencie, kiedy ten formularz mamy zrobiony, możemy też podpiąć sobie tu pod pewne narzędzia, takie jak na przykład automatycznie tutaj dostaniemy listę zgłoszeń, czyli wszystkie osoby, które kiedykolwiek ten formularz tutaj uzupełnią, będziemy mogli z niego korzystać. To znaczy będziemy widzieli dokładnie, kto i kiedy te formularze tutaj przesłał w obrębie zarządzania tą stroną. Więc jeżeli jesteś freelancerem, który zajmuje się takimi rzeczami jak właśnie tworzenie grafiki, pisaniem treści czy montażem wideo, to zwróć uwagę, że bardzo niewielkim nakładem sił, dzięki wsparciu sztucznej inteligencji, którą mamy w panelu Hostingera, oraz trochę czasu na to, żeby przemyśleć, co na tej stronie ma się znajdować, możesz w dużo łatwiejszy sposób zbudować ogromne zaufanie. A zaufanie jest walutą przyszłości, jak powiedział Michał Szafrański, i powoduje nam pewną formę lepszego odbioru w pierwszym kroku, takiego profesjonalizmu. Z takimi osobami, freelancerami, współpracuje się dużo chętniej. Więc zacznij dzisiaj. Stwórz swoje własne pierwsze portfolio w profesjonalny sposób. To naprawdę może być bardzo łatwe i bardzo przyjemne. A ja, no cóż, wracam do Excela, do przeglądania i kontaktowania się z montażystami, których mam nadzieję również będziemy podpisywali w tym materiale, żebyście mogli zobaczyć, jak te treści się z czasem zmieniają. Tyle ode mnie na dzisiaj. Cześć, na razie, pa.